Witam. Ryszard Orwiecki, astrologia, czyli królewska wiedza. Odwrotnie jak zawsze, a to dlatego, że dzisiaj jest 8 maja 2024 rok i upragniony nów znaku byka. Tak właśnie wygląda. Dlaczego jest tak ważny? Ponieważ długo oczekiwany. Planetą, która rządzi znakiem byka, to Wenus. Wenus jest planetą miłości, ale także pieniędzy, finansów i także tych wszystkich rzeczy, które są związane jak i z fizyczną, tak i tą niematerialną stroną. To też Wenus czasami robi nam różne historie. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszą rzeczą jest to, że planeta Mars znajduje się akurat jeszcze w Baranie i pomaga nam w realizacji tego wszystkiego, czego pragniemy. Dlatego to jest tak ważny dzień w duchowości i w rozwijaniu siebie. Pójść o krok dalej, o dalsze konsekwencje naszego posiadania, nazwijmy to w ten sposób. To też w tym czasie i właśnie od dzisiaj możemy panować nad sobą. W jaki sposób? W prosty. Dlatego, że dzisiaj możemy pozbyć się mentalnie, psychicznie wszelkich wad, jakie mamy. Przede wszystkim chorób, ponieważ Słońce znajduje się w dładzie Jowisza, czyli naszego Strzelca. I ta dłada pokazuje nam możliwości wypełnienia tego wszystkiego, czego chcemy, co pragniemy i jak daleko sięgamy. To jeden z najważniejszych dni w ostatnich latach i dlatego też zwracam uwagę na duchowość, jak i tą stronę materialną, tą rzeczywistą, która nas dotyka, ale trzeba bardzo uważać ze względu na to, że Wenus lubi się bawić naszą psychiką, naszym dobrem i złem. Wenus nie jest planetą, nazwijmy to, szczęścia. Jest rozwoju psychicznego. Przypuśćmy tak troszeczkę z daleka, ale patronką. Dlatego też albo pieniądze, albo miłość. To jedna z zalet naszej kochanej, drogiej Wenus. A w dodatku byk jest tym, który daje stabilność. Jest to przecież, wiemy o tym, że znak stały, który potrzebuje spokoju i ciszy i egzystencji, która jest najważniejszą rzeczą, do której zawsze dąży. Tutaj trzeba brać pod uwagę jeszcze kilka rzeczy, które są bardzo istotne. Wenus niedługo przejdzie do znaku Bliźniąt. I tutaj rozpocznie się zupełnie inne działanie, tak jak i zresztą Jowisz. To trzeba brać pod uwagę. Jowisz znajdzie się za rok, na równy rok, nie za rok, tylko na równy rok w znaku Bliźniąt i wówczas rozpocznie stabilizację tego wszystkiego, dlatego że będzie po opozycji ze Strzelcem, ze swoim miejscem i będzie mógł patrzeć na to wszystko zupełnie z innego punktu widzenia i także myślenia, co jest bardzo ważne. To wszystko się dzieje w tej chwili. To jeden z najwspanialszych nowiów, jakie były od wielu, wielu lat, a ten nów daje nam taką możliwość stabilizacji naszych myśli i także pragnień, realizacji tego wszystkiego, co do tej pory żeśmy chcieli, także przez Wenus, która znajduje się akurat w byku, także przez Marsa, który znajduje się w Baranie. Te dwie planety pomagają nam w realizacji naszych
nie tylko pragnień, tylko marzeń. A marzenia możemy przerobić na autentyczne owoce. A to jest jeden z najbardziej upragnionych historii naszego egzystowania. I w dodatku może przede wszystkim rozpocznijmy sprawy związane z fizycznością, na przykład chociażby uprawianie jogi czy jakiegoś sportu i także tego duchowego podejścia, czyli tak zwanej dziesięciny, ponieważ czasami warto, ze względu na to, że Wenus, żeby uspokoić Wenus, dać te 10% na tą duchowość. Powodem jest to, by ona nie zbyt, powiedzmy, szalała czy denerwowała się. Wenus jest faktycznie planetą pieniędzy i tutaj rozsądek, który został nakazany dekalogiem, czy też myślą rozwoju duchowego, pozwala nam na spojrzenie bardziej w perspektywę naszego życia niż to, co nazywamy bytem. Bo przede wszystkim najważniejsze jest to, aby mieć cel w swoim życiu, dążenie do niego. I byk jest tą stabilnością, do której tak bardzo dążymy, ale także pragniemy i potrafimy. Ale Wenus jest tą jakby sprzecznością, której za bardzo doświadczamy. I tu jest ten dylemat, który musi być stabilny w naszej psychice, w naszym dojrzałym myśleniu przede wszystkim. To jest najważniejsze. I po to, żebyśmy mogli zdobyć to wszystko, co w tym nowiu jest zapisane. A ten nów przecież jest dosyć długi, bo trwa równe 28 dni. Także zapraszam do działania przede wszystkim duchowego i materialnego w tym wszystkim, aby zastanowić się, jak prosperować i jak wspomóc naszego byka, a ujarzmić naszą Wenus. Do zobaczenia i zapraszam oczywiście na dalsze historie związane z bykiem. No i cóż, z Bogiem.